ja chciałam ciebie zapytać, Marcin. Jest Bo dalsza rozmowa. słuchałeś odcinka. Ty zawsze masz jakieś dopytania, do powiedzenia do... To się nagrywa. A czemu to się nagrywa? Bo ja bym chciała, co ci ksiądz Mark odpowie, jak teraz coś rzucisz, jakąś bombę. On rzuca bombę nam ciągle właśnie, że... Tak, także rzuć jakąś bombę teraz. No, jak tam już o paru myślałem, ale to stałe trochę odpowiedziane. Aha. Na przykład to, żeby się nie oskarżać, nie umartwiać, nie karać za własne grzechy. A Faustyna, a to pasek z kolcami sobie założyła. Ta duchowość, ty cały czas No właśnie, w to jest kontekście... inny- W kontekście, tak, normalnie ludzie nie ubierają się w stroje z XIX wieku, On już jest zmodernizowany. chyba że są w grupach rekonstrukcyjnych. A twój nie jest? Z Ale, XIX ale wieku? nie non-stop. Nie, No ale tak. oczywiście chodzi o to tylko, że wszyscy używamy telefonów, a 100 lat temu nie używano. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to nasz Palotti, wielu świętych, ostatnio jak byliśmy z ojcem Gargano w Rocca di Garda, to on pokazał nam, że taki przełom nastąpił zresztą też w duchowości kamedulskiej, to jest ważne, on to badał, że w XI wieku pojawił się taki już nie pamiętam, Pierdamiani, święty Pierdamiani, który tą wajchę kościelną, tą wajchę chrześcijaństwa przesunął właśnie w kierunku krzyża, w kierunku cierpienia, w kierunku umartwienia. Jakby zaczęły się różne złe rzeczy dziać w świecie, wtedy też. No. I jakieś tam nadużycia, przegięcia, niemoralność. I wtedy jakby zaciągnięto hamulce miłości, tej wolności ewangelicznej, no bo ona jest ewidentna. Że Jezus jest w ogóle niepoprawny politycznie. Ale potem, w tym drugim tysiącleciu, Kościół mocno zwraca uwagę jakby tylko na ten wymiar pokuty, właśnie żalu za grzechy, taki właśnie rygoryzm moralny, takie wymaganie od siebie. Trochę taka religia mało wolnościowa, tylko taka nawet czasami przemocowa, czy taka, gdzie jest władza Kościoła, biskupów. Oczywiście też kontekst historyczny. No i dopiero, ale jakby znowu w tych czasach to łatwiej było zaakceptować, nawet łatwiej to było zrozumieć, no bo to była ta epoka. Ludzie chodzili w zbrojach, bili się. My oglądamy filmy historyczne, to jest w ogóle inna galaktyka. Oprócz tych samych oczywiście emocji, które mieli zawsze. I teraz chodzi o to, że przychodzi ta współczesność, ta nowożytność, oczywiście z różnymi przegięciami oświeceniowymi i takimi rzeczami, i współczesnym ateizmem, i nową niemoralnością, czy brakiem właśnie walką z życiem, ale jakby my wracamy do Ewangelii, jakby wracamy do tego, co nam Jezus mówi. Skończyłem analizę kobiety jawnogrzesznicy tuż przed wyjazdem tutaj do was, 8 rozdział Ewangelii Jana. Do IV wieku tego tekstu nie było w Ewangeliach, bo go wycięli. Aj. Do IV wieku nie było jawnogrzesznicy, która stoi i kto z was jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. Ja. Dlatego się znalazła w Janie, bo została jakby wklejona z powrotem, ale była z Łukasza. Na 100% to jest Łukaszowy tekst. Ale oni właśnie że ona nie pasuje do Jana, pasuje do Łukasza, bo jest o miłosierdziu. Pierwsze tysiąclecie nie ma komentarzy greckich ojców do tej Ewangelii, czyli była zignorowana. Do IV wieku nie ma też łacińskich komentarzy. Dlaczego? Bo jest najbardziej gorszącym tekstem Ewangelii. Bo Jezus mówi, idź i od tej chwili już nie grzesz. A cudzołóstwo w kościele pierwotnym było największym grzechem obok zabójstwa i wyparcia się wiary. I mamy cudzołożnicę, w której Jezus mówi, okej, nic się nie stało. I to na dodatek ona nie powiedziała, że żałuje? Ani nie, w I nie ogóle poprosiła o przebaczenia. nawet sama nie przyszła. Tak. To jest jakby myśmy się zafiksowali na 5 warunkach dobrej spowiedzi i to jest jakby uzasadnione historycznie. Miałem wykłady z sakramentologii i mówię, że w pierwszym tysiącleciu nie było spowiedzi usznej i byli święci. I też to widzimy, że skoro dyscyplina Kościoła się tak zmieniała, że pewne rzeczy się tworzyły dopiero w czasie, inaczej były sprawowane, celebrowane wtedy i później gdzieś się zaczęła ta spowiedź uszna, a jej przez ileś tam set lat pierwszych nie było. To my chodzi o to, że mamy zobaczyć, że pewne rzeczy się zmieniają, że możemy wrócić do Ewangelii. Skoro widzicie, 5 warunków dobrej spowiedzi. Jezus nigdzie nie akcentuje tego wymiaru aktów penitenta. My rozumiemy, że one są nam potrzebne, że one są dla nas, a nie dlatego, żeby Pana Boga zadowolić. Tam jest tylko przebaczenie. Lewi to już w ogóle jazda. Bo ten w ogóle nie żałował, pójdź za mną, nie chciał. Ten Zacheusz to chociaż nie wiem, jakąś miał poprawę, czy postanowienie poprawy, zadośćuczynienie. Lewi wstał i poszedł za nim, po czym była impreza w jego domu, gdzie byli inni grzesznicy. I Jezus tego nie komentuje. I mówi, nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. I nas to dziwi, korszy,
Tak jak marnotrawny syn w Ewangelii o miłosiernym ojcu. No ale taka jest naga prawda Ewangelii. I dobry Łotr jeszcze. I dobry Łotr. Skandal. Tak. No. Że to jest wiele takich tekstów, które no nie da się wytłumaczyć jakby tak poprawnie, wychowawczo. No ale Ewangelia nie musi być poprawna wychowawczo. Ona ma nas pobudzić do życia i my sami w wolności będziemy wiedzieli, gdzie przeginamy. Bo jeśli przeginamy i się boimy tego, że jeśli zaczniemy być dobrzy i grzeczni, bo się boimy kary, to słabo. To tak, nie wiem, nie zdradzę żony, bo się boję, że się dowie. Nie zdradzę żony, bo ją kocham. No bo o to chodzi, że jeśli my coś robimy z lęku przed konsekwencjami, to nie ma jakby tego najgłębszego motywu. Jeśli chrześcijaństwo jest tylko, bo muszę, bo powinienem, bo Pan Bóg mnie ukaże. Też jest taki, to właśnie Grzesia Strzelczyka, jest taki godzinny jego wykład, jak się pisze Grzegorz Strzelczyk, Bóg, sędzia sprawiedliwy, czy dobro nagradza za łukarze, taki wykład sprzed 2 lat chyba. I on właśnie pokazuje, że jakby to karanie Boga związało się z tym, że Kościół był instytucją polityczną przez paręset lat. Biskupi to byli władcy, papież to był władca. Więc władca, król, człowiek, który posiada władzę militarną, polityczną, gospodarczą, albo umacnia władzę cesarza, papież czy Kościół, jakby wchodzi w pewną mentalność świecką. Więc to karanie, to świeckie sądzenie, później przypisywane Panu Bogu, wynikało z tego, że to było domeną Kościoła w czasach, o których już zapomnieliśmy. Ale teksty pozostały. Sformułowania pozostały. Te kalki mentalne, kulturowe pozostały. I one już nam dzisiaj nic nie mówią, a wprowadzają więcej zamętu i nieporozumień. Tak. A jeszcze ten bulwers jest, że to cudzołóstwo tak wysoko w randze złości grzechów występuje. I jest ta jawna grzesznica, która oczywiście tak strasznie nagrzeszyła, ale jeżeli by to tak spojrzeć, no to ona jedna miała wielu klientów, powiedzmy. Byli mężczyźni, prawdopodobnie głównie. Tak. I nie ma słowa o nich. No tak. Oraz ci apostołowie, którzy oni się zagotowali. Tu jest jawnogrzesznica. No to kiedyś Szósta tak powiedział. A skąd oni wiedzieli? No, że prawdopodobnie być może kiedyś tam z nim rozmawiał. Tak. Nie, no ale w ogóle ta Ewangelia jest właśnie o takim kluczu współczesnym, właśnie pokazuje krzywdę kobiety. Oprócz słabości, grzechu, to ona, faceci, którzy wiedzą lepiej, instrumentalnie, przedmiotowo potraktowana, nie tylko wcześniej, ale teraz także, bo oni nie chcą, i oni po prostu dla nich się nie liczy się tylko pretekst, żeby dowalić Jezusowi. Więc jakby ten taki problem kobieta, słabszy, bezbronny, ubogi, który nie ma siły się bronić. Jest właśnie często wykorzystywany, niszczony przez machinę taką właśnie męską. Tak, i zobaczcie, mówiłeś, Marku, że w tamtych czasach ten grzech cudzołóstwa był takim strasznym, bo rzeczywiście nawet śmiercią karano za niego, nie? Tak. No i pokuta była do końca życia. Tak, a w naszych czasach ten grzech, jakikolwiek grzech związany z seksualnością, gdzieś w moralności jeszcze naszej, z jednej strony, zobacz, skrajnie poszedł w drugą stronę, że w ogóle nie ma grzechów cielesnych, że jest taka wolność, którą głosi nasza kultura, że wszystko można. Dlatego, żeśmy przegięli wajchę w jedną stronę. Także dlatego, że najpierw zabroniliśmy wszystkiego, czyli reakcja zawsze jest z drugą stroną, a prawda jest pośrodku. Tak. Bo myśmy najpierw wyparli seksualność, udaliśmy, że to jest złe, grzeszne, niedobre i w ogóle straszne, od Augustyna i dalej. No i jak zrobiliśmy z tego coś takiego, to między innymi jak się jakby wylano dziecko z kąpielą. Tak. I o to chodzi, że jest i to. Jest i cnota, i grzech. Jakby, że jesteśmy i cieleśni, i duchowi, że mamy to razem. Że nie musimy być, nie jesteśmy aniołami. Tak. A jako jeden z tych takich fajnych ukazania tego, że te grzechy cielesne, które też są, prawda? Są grzechy związane z seksualnością, że ktoś o tym powiedział, że spójrz, to jest numer 6 na liście 10 przykazań. Bo tam też te numery, ja sobie kiedyś myślałam, jest po prostu ponumerowanie, ale jest hierarchia. Jest hierarchia. Oczywiście, że tak. Poza tym jakby istota grzechu każdego, także tego, to zawsze jest odniesienie do Boga, że problemy nam Gargano właśnie tłumaczył, że zawsze chodzi o pytanie, na ile to jest bałwochwalstwo, bo to jest jedyny prawdziwy grzech. On ma oczywiście wymiary, tam nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie cudzołóż, tylko że kiedy próbujemy zrozumieć, co jest
istotą tego zła, o którym mówi nam to przykazanie, to musimy odnosić to do Pana Boga. Że ubóstwimy kawałek swojego ciała, czy ciała kogoś drugiego, czy ubóstwimy rzecz, którą sobie weźmiemy, albo ubóstwimy jakąś naszą lęk, żeby się nie wydało, więc kłamiemy. Chodzi o takie lękowe zrobienie z części całości. To znaczy, że muszę to jedno mieć, grzech pierworodny, że muszę mieć to jedno i jakby takie przekonanie, że mogę jakby skupić się na jednym. Nie widzę, że jest 99 na tak, ale ja jakby chcę, żeby To było jedno. po mojemu. Tak. I że tu jest też istota wszystkich grzechów, żebyśmy je odnosili do Pana Boga, nie do jakiejś moralności mniej lub bardziej takiej liberalnej, czy nie wiem, uświadomionej psychologicznie, czy trochę takiej nieuświadomionej. Że zawsze właśnie ta wolność Jezusa, który nie piętnuje grzechu, bo jest niemoralny, tylko piętnuje najbardziej tych, którzy właśnie zajmują miejsce Boga, czyli są obłudnikami, ubóstwiają swoje przekonania religijne. Jest pobłażliwy dla grzeszników i jawnogrzesznic, no bo są zwykłymi grzesznikami, którzy popełniają błędy, ale piętnuje ten gorszy grzech, czyli takiej niewiary w Boga, że oni wiedzą lepiej i są pyszni, stawiają się ponad. Sedno tego odcinka było takie, że Bóg nie jest aż takim sędzią, że On jest sędzią, którego nie rozumiemy. Tak jakby ten rysiowy skandal miłosierdzia. Tak. Zresztą oburza jakby, że przebaczył tamtemu, a ten... Tak, skandal to jest dobre słowo. Takie I teraz zgorszenie. ja spotkałem się z tym, nie wiem, czy to jest jakaś otwarta debata w Kościele, czy jakiś konflikt tego właśnie tradycyjnego, powiedzmy, tak jak tradycjonaliści, przynajmniej tak w internecie taka wojenka jest, że bardzo się oburzają na słowa na przykład Szóstaka, który mówi: mam nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Nie mówi, że tak będzie i tak wycofa się i powtarza to. W tradycji tylko Kościoła były za tą takie. nadzieję go tam krzyżują już i ja tego trochę nie... No i był Hryniewicz, autorytetów teologicznych. Oczywiście to są już takie rzeczy, które, no bo takie spory publicystyczne pomiędzy, nie wiem, bardziej lub mniej konserwatywnymi, katolickimi publicystami, no będą, że to też jest normalne, każdy ma prawo do swojej opinii teologicznej, tylko problem polega na tym, żeby opinii teologicznej, zwłaszcza takiej, no dość radykalnej typu to jest grzech, to jest grzech, to jest grzech, tu nie wolno, to pójdziesz do piekła, nie czynić nauką Kościoła. Są dokumenty. W tym tygodniu ukazał się znowu dokument episkopatu naszego a propos religijności. Tam jest też o objawieniach prywatnych. To jest w ogóle już jest na Kaju. Komisja Nauki Wiary w tym tygodniu, pewnie konferencja to przegłosowała, opublikowała, ja już przeglądałem ten dokument. A o Maryi, o tych maryjnych było, czy to w ogóle? Tam jest o religijności. Okay. Jest o zabobonie, o modlitwie wstawienniczej. Te wszystkie rzeczy, które w Polsce są. O tej mnożeniu, to są te wszystkie formuły, tam te różne nowenny, że nie w tym jest zbawienie. Ale też jest jeden akapit o objawieniach prywatnych z cytatami tego dokumentu Ratzingera, który ci kiedyś tam podsuwałem. Więc bardzo już na polskie warunki skrojony dokument i jest ten dokument kongregacji sprzed paru tygodni. Też tam jest o tym zatwierdzeniu zjawisk nadprzyrodzonych, że nihil obstat, czyli szczytem uznania przez Kościół będzie sformułowanie: nie mamy nic przeciwko. Nie ma sformułowania czytajcie, stosujcie, powinniście, nie ma zbawienia poza tym. Jeśli pojawi się zjawisko nadprzyrodzone, na przykład dzienniczek, to Kościół mówi: nie mamy nic przeciwko. I to jest mądrość, ponieważ to się będzie zmieniać. My mamy jedną książkę do promowania, czyli Ewangelię. Wszystko inne o tyle, o ile pomaga. Komuś pomoże. Wielu pomogło, wielu uratowało. Ale więcej szkody da zmuszanie kogoś, żeby wszyscy chodzili na nabożeństwa fatimskie, o 15 odmawiali koronkę, a jeszcze dodali sobie całe pakiety różnych duchowości, religijności. No i potem ta wiara jest taka choinka. Choinka różnych takich gadżetów dodanych i tak obciąża, że już nie ma czasu na istotę. Czyli na Słowo Boże, na Eucharystię, na sakramenty, na wiarę w to, co jest, wiarę w to, że Bóg jest trójcą, że się wcielił, że zmartwychwstał. Bo my mamy gadżety 6 prawd wiary, które już nam o tym nie powiedzą tak do końca. Więc jakby czasami rozbieramy to z tego takiego właśnie tych wszystkich dodatków, żeby dojść do istoty. Zresztą Jezus przychodzi i też im wysadza w powietrze tę ich religijność, która była przecież piękna, no ale obrosła właśnie w takie kurczowe trzymanie się przepisów. Mieliśmy Ewangelię o uzdrowieniu w szabat, że są w stanie zabić człowieka, bo szabat, bo szabat jest większy niż dobro cokolwiek. człowieka. Tak. Czyli podsumowując,
można mieć nadzieję na to, że wszyscy będą zbawieni. Tak, to nadzieja jest jakby tutaj, ona wynika z tego, że miłosierdzie jest nieogarniane. No i sam wiemy, że Bo Kościół największym... nikogo nie potępił. Nie było listy potępionych, skoro jest lista kanonizowanych, a nie ma potępionych. Tak, no i też wiemy o tym, że największym pragnieniem Pana Boga jest zbawić każdego. Więc skoro to jest Jego największe pragnienie, to my możemy mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Tak. Co nie znaczy, że naprawdę będą, bo to Tak, jest... bo dramat ludzkiej wolności. Tak, także szóstak tak naprawdę nie mówi ani nic skandalicznego, Zwłaszcza, że to już w ani tradycji nowego. Kościoła się To pojawiało. tak, to nie jest Ja jego miałem pytanie pierwsza na myśl. doktoracie, a propos, to doktoracie z eschatologii, bo ja rzeczami ostatecznymi to jest moja prawdziwa pasja. Ja pisałem po doktorat o niebie. Czy rola życia, rola Dobrze, kiedy Chrystusa będzie w numer życiu wiecznym? 777, to będzie o Kiedyś tam, niebie. dobra, to cię będziemy tam. zaprosimy. Natomiast pytanie, no to takie poważne, moim promotorem był już były prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, poprzednik obecnego Fernandeza, kardynał Ladaria. Już nie jest od roku, ale był moim skromnym jezuickim promotorem przez lata studiów w Rzymie, 20 lat temu. I któryś tam z recenzentów chyba zapytał, no ale jakbym wytłumaczył, to już tak było wiadomo, że to jest takie trochę podchwytliwe. No, jak wytłumaczyć radość zbawionych w niebie, skoro na przykład ktoś z bliskich tych zbawionych będzie w piekle? No i to jest jakby zrozumiałe. Znaczy odpowiedź jest relatywnie prosta, no bo my będziemy w Bogu. To znaczy my nie możemy odnosić naszych dzisiejszych poczuć, że jak ty byś poszła gdzieś indziej, tam gdzie jest mi, nie wiem, jest przeciwne mnie, no to dopóki bym cię nie odzyskał, to bym cierpiał. Wierzymy, że niebo, no to jest przede wszystkim bycie z Jezusem i w ciele Jezusa jesteśmy. I to jest prawdziwe doświadczenie wspólnoty, więc nawet teoretycznie możliwość, że ktoś z bliskich podejmie inną decyzję, chociaż jeśli on był w ogóle zdolny do jakiejś relacji miłości, bo ktoś, że jest kochany przez kogoś, to myślę, że raczej się w tym piekle i tak by nie znalazł. Ale takie pytania typu, no jak wytłumaczyć, bo to jest pytanie, no to skoro to piekło musi być puste, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ci, którzy będą w niebie. Ono nie musi być puste, ale jest też jakiś postulat, który wskazuje na to, że być może będzie puste, chociaż dla mnie to jest piękne, że ta wolność jest do końca. Tak. Istnienie piekła jest największym dowodem na miłość Pana Boga. Że On nie zmusi. I że do końca możesz wybierać. I widzisz Jezusa i możesz wybierać. Jakby nie stanie nad tobą i nie będzie cię dyscyplinował. Znaczy, jak to też pięknych relacji uczy międzyludzkich, nie? Że zobaczę, w naszych relacjach do drugiego człowieka też musi być tak dużo wolności, że po prostu uszanować, że on może chcieć inaczej, wybrać inaczej, zgodzić się na to. Na tym etapie dzieci muszą czasami odejść od rodziców, żeby do nich wrócić, muszą dojść do kościoła, żeby go odkryć. Tak. Może w niebie będą te włosienice, ci, co w niebie będą też cierpieć, żeby tamtym było lżej. Co? Ekspiacja. Że te ludzie w niebie, dusze, będą wynosić te kolce i włosienice po to, żeby ulżyć duszom cierpiącym. No tak, jak tak ich kochają, no to tak. Ale że ponieważ będą tak doskonale tam cierpieć, to Będziemy... zero cierpienia się działo. Zostanie całość im przejąć. No dobrze, no i tak właśnie I w ten sposób Marcin nagra swój New Theology by Marcin. Tlen, bo to już tak jest. poniżej 10% tlenu. Tutaj dlatego są Ja tak... mam pomysł na tą część. Tak, dobrze, ja się też cieszę bardzo. Bardzo Dobrze. fajnie mówiłeś.